Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D Link, Fundacji Pełni Kultury oraz Muzeum Narodowego w Krakowie z napisem multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Matka Boska z Dzieciątkiem, z kościoła w Krużlowej Wyżnej. Animacja ukazuje efekty pomiaru fotogrametrycznego drewnianej rzeźby malowanej farbami temperowymi. Dzięki fotogrametrii figura zachowuje realne kształty i kolory. Rzeźba ma wymiary: głębokość 21 cm, wysokość 119 cm, szerokość 45 cm. Rzeźba ukazana jest na czarnym tle. Matka Boska to stojąca młoda kobieta z długimi włosami. Trzyma nagie dzieciątko na lewej ręce. Nosi koronę, długą czerwoną suknię i złoty płaszcz w formie luźnej tkaniny. Chłopiec ma brązowe krótkie włosy, wysokie czoło, okrągłą twarz. W prawej dłoni trzyma od góry żółtą kulę. Rzeźba z tyłu jest wydrążona. Pomiar fotogrametryczny polega na wykonaniu zdjęć z różnych perspektyw aparatem fotograficznym. Następnie analizuje się je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Na bazie analizy tworzone są trójwymiarowe modele. Dzięki metodzie fotogrametrycznej otrzymujemy wierną kopię obiektu, czyli tak zwanego cyfrowego bliźniaka. Animacja ukazuje dwa modele rzeźby. Obracają się od jednego boku do drugiego. Po prawej trójwymiarowy model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet rzeźby pokrywała gęsta pajęczyna. Jest to tak zwana siatka mysz, czyli cyfrowy model 3D. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Obraz odzwierciedla realne kształty i kolory. Animacja ukazuje dwa modele rzeźby. Po prawej model sprawia wrażenie, jakby był stworzony z szarej gliny. Po lewej model siatkowy. Modele zbliżają się do siebie. Model siatkowy nakłada się na model szary. Animacja ukazuje detale rzeźby. Głowa kobiety jest przechylona w stronę lewego ramienia. Wąskie ramiona są przechylone w jej prawą stronę. Lewe biodro wygięte jest w jej lewą stronę. Sylwetka układa się w kształt przypominający dużą literę S. Na górnej części głowy Madonny spoczywa korona w formie obręczy. Jest złocona i zdobiona malowanym geometrycznym wzorem. To czarne linie, białe kropki, zielone i czerwone elipsy. Brązowe włosy spływają w starannie ułożonych puklach. Tył włosów osłania złota chusta. Łagodna, idealnie gładka twarz kobiety ma jasno-różowy kolor. Czoło jest niezwykle wysokie. Zaczyna się od dolnej krawędzi korony. Brwi zaznaczono cienkimi, jasno-brązowymi kreskami. Duże brązowe oczy spoglądają w bok. Nos jest prosty, delikatny. Zaokrąglone policzki mają wyraźne zaróżowienie. Usta z ledwo dostrzegalnym uśmiechem zaznaczono czerwoną farbą. Czerwona suknia wyłania się spod płaszcza z przodu klatki piersiowej oraz na samym dole. Pod szyją na sukni spoczywa pofałdowany pas żółtej tkaniny. Złoty płaszcz jest bardzo obszerny. Spływa od pleców, poprzez ręce, aż do samego dołu w licznych starannych fałdach. Spod sukni wyłania się ciemny czubek prawego buta. Dzieciątko siedzi na łokciu ugiętej lewej ręki matki. Ręka jest uniesiona na wysokości pasa. Matka lewą dłonią podtrzymuje lewe udo dziecka. Prawą delikatnie ujmuje prawą stopę dziecka. Chłopiec ma brązowe krótkie włosy, wysokie czoło, okrągłą twarz. Brwi zarysowane są w postaci cienkich brązowych kresek. Ciemne oczy spoglądają przed siebie. Pucołowate policzki różowią się, a uśmiechnięte lekko usta czerwienią się wyraźnie. Dzieciątko ma bardzo duże odstające uszy. Nagie ciałko jest jasno-różowe. Animacja przedstawia kolorową chmurę punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory rzeźby. Stworzona jest z wielu milionów punktów. Chmura punktów jest półprzeźroczysta. Stanowi podstawę dokumentacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej zabytku.
Animacja po kolei ukazuje detale rzeźby. Twarz Matki Boskiej, dzieciątko, rękę Matki Boskiej trzymającej stopę dziecka, fałdy płaszcza i sukni. Animacja ukazuje po kolei detale lewej strony rzeźby, od dolnych części sukni po dzieciątko. Biała tablica z napisem. Producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy. Muzeum Narodowe w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem. Materiał zrealizowano w ramach projektu Multisensoryczne UNESCO 6, Dialog Form, Kultur i Religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Biała plansza z napisem. Audiodeskrypcja. Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka. Animacja. Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu. Anna Franik. Fundacja Pełni Kultury. Bartosz Ajszpur. 3D Link Kraków.